Ty, na narty woreczek jest. Do budy wąski. Hop. Ło! Patrz, patrz na to. Tu zajdź. Wow. No, widziałeś? To jest jedyny sposób na otwarcie? Nie. Nie, może są inne. Czegoś się to spodziewacie? Czy my się czegoś spodziewamy? Ja myślę, Jezu, że to czekaj. jest znak. Jezu, on ma z tyłu popielniczki, prezydencka wersja. Czuję się jak wódz afrykańskiej wioski. Cicho. Powiem jak minister Kołodziejczak. Cicho. Ogień. Najpierw powoli, jak żółw ociężale. Nie, Krzysztof, obrotomierza mi przynieś. Ja chyba to źle pamiętam. Nie, tak samo wyszło jak wtedy. A czy on tylko do 5 się dokręcił? No właśnie dziwne. Przynieś obrotomierz? Przynieś. No. Bo nie ma obrotomierza w tym samochodzie. Nie da się skalibrować hamowni. To ma diagnostykę? Diagnostykie. Kie? Diagnostykie. Korbotronik. No właśnie. Uchylam, żeby klimatyzację włączyć. Uchylam. A to taki słynny dowcip. Hermetyczny dowcip tych adwokatów. Przepraszam, czy można na sali sądowej, przepraszam, czy można prosić o otwarcie okna? Sędzia na to uchylam. No nieważne. Taki. A czy czujesz respons? Tu stożek powinien być. Wszystko jak trzeba. Mamy wszystkie modele DU tutaj. Poważny sprzęt. No, jak ktoś by chciał, to możemy przyjąć na serwis taki pojazd. Ty to potwierdzasz? Nie, mamy obrotomierz. Obrotościowy. Nie no, 600 się musi kręcić. Dobra. Bo tam się wszyscy pytali, co się stało z Seatem tym. No Seat, no to co, no, można powiedzieć, no Seat nabrał wiatru pod panewkę, no. Po prostu nie sprawdziliśmy. Przewietrzył pachę. Ten samochód słynie z konsumpcji oleju, no i wtedy wjechaliśmy ten zakręt dość szybko, albo nawet za szybko. Tu pod Berlinem, to się z S8 skręca już tu do nas, do warsztatu. No i tam generalnie no, odpłynął olej, którego było mało, no i pobrał powietrza, no i zatarł się po prostu na wale. No. Skoda w dieslu nas popędzała. No właśnie, no wiesz, a ja ja to jednego w życiu nie lubię, jak chłabeka i wąż pierdzi. No i musieliśmy od tej Skody uciekać, no uciekaliśmy, wygraliśmy, chociaż poległ piec, no. Ale moim zdaniem warto było, no to no, słuchaj. Interesuje mnie bezpieczny program. No. Dobrze zrobimy. Czy ten program jest bezpieczny? Tak, program jest bezpieczny, zrobione wiele sztuk, jest sprawdzona sprawa, wszystko jest dobrze. I to jest program bezpieczny. Tak. I jaka to będzie moc? 200 koni. Myślał, że więcej. No panie, no chciałeś pan bezpieczny. No tak. Ale? Ale on myślał, że więcej można się bezpiecznie. No. Czyli to jest bezpieczny taki, co pan mówisz. No mówię tak. A taki gdyby mu tak dopierdolić, to ile będzie miał? No i tak, z takimi, rozumiesz, rozmowami tutaj... Przychodzi się zmagać. Cały czas. Ten ma 1000 kilometrów i spuścimy ten olej i zobaczymy, co tam się dzieje. Czy jest zajebiście. Czy są opiłki? Nie, Tak, tam te no. opiłki, czy tam one tam są. Jest zajebiście. Czy ich nie ma? I ta wymiana miała się odbyć za 30 000 kilometrów w ogóle. 30? No. O Jezus. No tak, to on ma Ale takie interwały. To takie ma te. No to może przedstawmy w ogóle klienta, co tutaj mamy. No zobacz, to jest najnowsze mini. Wow. Pierwszy raz widzę, szczerze mówiąc. John Coupe Walks. No, to chyba gruba No, wersja. ale zobacz, to jest samochód, który nie dość, że 3-drzwiowy, to jeszcze 2-litrowy. 2 litry ma pod machą? No, patrz, Wow, 2 litry. Patrz, Jak dobrze, że- ale zobacz, nie musisz w AliExpressie na AliExpressie kupować tych mini coś Już tam. to jest. To już jest. pakiecie. Także już ci to odpada. Ej, ale fajnie, że nie zrezygnowali, AI. że nie zrezygnowali z pojemności. Fajnie, że nie zrezygnowali z tych. Ale są Jak też to się te nazywa? małe. Ty jesteś taki, ty lubisz te Nie mam wieśniackie pojęcia. dodatki. No nie mam weź. odpowiedzi na twoje pytanie. No weź, ty lubisz te kulki Projektor, od Audi. projektor. A, to wiedziałeś. Projektor od S4 tu jest. Nie ma ucieczki od Volkswagena. Trzeba je robić. Mamy samochód, który uległ awarii. To jest oczywiście 2.0 TSI. Przy czym może być nawet ciekawy dosyć odcinek, bo my go chcemy rozebrać i znaleźć usterka, a nie tylko stwierdzić, że bierze olej czy coś. On się zatarł, gdzieś wystąpił jakiś problem z tym samochodem. I to się tak dzieje, ale z drugiej strony to nie jest tak, że to jest, że tak powiem, wina Volkswagena, bo tak sobie jak z drugiej strony pomyślisz, to jest 350 koni generował ten silnik Wow, to z dużo. 2 litrów. To właściwie nie bardzo jest to z czym porównać. Więc też ciekawe, czy można od niego wymagać od takiej konstrukcji, żeby ona taka była aż tak w nieskończenie wiele lat bezawaryjna.
Więc generalnie z Krzysztofem tutaj rozbierzemy ten i będziemy próbować znaleźć przyczynę i usterkę, gdzie co się uszkodziło i skąd przyszło zło. Kwestia taka, że to od razu widać, że było że to już nie jest pierwsza rozbiórka tego wozu. Masz tu latarkę? Poczekaj. Nie, widać, ja że przyświecę. ten silikon to już nie jest fabryczny, nie? A powiedz mi- Swoim urządzeniem. Słyszałem, że właściciel nawet nie wiedział, że ma limiter. Nie, no słuchaj, samochód przez pół roku w Polsce, a oni nie wiedzieli, że on ma limiter na 130 na godzinę. Ja mówię, kurczę, to ja byłoby dać do domu, ja mam tu, wiesz, 2 kilometry przez miasto, to już bym powiedział, nie? Po prostu ludzie są niesamowici. Taka ciekawostka, która w ogóle spędza sen z powiek wszystkim, którzy zajmują się tymi silnikami, jest to ich religią i oni tam bardzo wyznają to, bo to jest najważniejsze. No i tu jest taki specjalistyczny korek, który to można wyjąć widelcem. Można sobie na samochodzie zrobić i można sobie tu zajrzeć i zobaczyć, jak bardzo rozrząd jest zużyty. Ale masz zooma. No mam. No i to masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pięciu tych już jest dość mocno wyciągnięty ten. Aha. Szybka metoda na sprawdzenie Tak, stanu no rozrządów. to wbrew pozorom rzadko tu jest zaglądane. No tak jak Ale można sobie właśnie tu- rynek motoryzacyjny, to jak coś tam jest przypuszczenie czy z przebiegu, to od razu jest rozwalone to wszystko. Jeszcze przy okazji tam wałeczki, to ten okular, a nikt tam za bardzo sobie trudu nie zadaje, żeby otworzyć ten korek. No chociaż i... te magnesy i całe te sterowanie jest dosyć awaryjne, tak? Ale to jest dosyć tanie i szybko się wymienia na samochodzie. Ty, na narty woreczek jest. Do budy wąski. Hop. Wow! Patrz na to. Tu zajdź. Wow. No, widziałeś? To jest jedyny sposób na otwarcie? Nie. Nie, może są inne. Czegoś się to na- spodziewacie? Czy my się czegoś spodziewamy? Ja myślę, Jezu, że to czekaj. jest znak. Jezu, on ma z tyłu popielniczki, prezydencka wersja. Czuję się jak wódz afrykańskiej wioski. Cicho. Powiem jak minister Kołodziejczak. Cicho. Ogień. Najpierw powoli, jak żółw ociężale. Nie, Krzysztof, obrotomierza mi przynieś. Ja chyba coś źle pamiętam. Nie, tak samo wyszło jak wtedy. A czy on tylko do 5 się dokręcił? No właśnie dziwne. Przynieś obrotomierz? Przynieś. No. Bo nie ma obrotomierza w tym samochodzie. Nie da się skalibrować hamowni. To ma diagnostykę? Diagnostykie. Kie? Diagnostykie. Korbotronik. No właśnie. Uchylam, żeby klimatyzację włączyć. Uchylam. A to taki słynny dowcip. Hermetyczny dowcip tych adwokatów. Przepraszam, czy można na sali sądowej, przepraszam, czy można prosić o otwarcie okna? Sędzia na to uchylam. No nieważne. Taki. A czy czujesz respons? Tu stożek powinien być. Wszystko jak trzeba. Mamy wszystkie modele DU tutaj. Poważny sprzęt. No, jak ktoś by chciał, to możemy przyjąć na serwis taki pojazd. Ty to potwierdzasz? Nie, tu mamy obrotomierz. Obrotościowy. Nie no, 600 się musi kręcić. Dobra. Zobacz, jakie to jest połączenie cudowne. Wyobrażasz sobie coś lepszego? I maszyna 4 koła napęd, i Passata, i 1.9 diesel, i Subaru. Rewelacja. Prowadzenie, i legendarny napęd AWD, Symmetrical i w ogóle coś tam. No i interwarmer masz, nie A to rozumiem, intercooler. że ktoś też rozgryzł jakiś adapter pewnie do skrzyni, tak? Nie, no to człowiek, który robi Krzysztof Wagner jak ten intercooler z Mielca, no to ma po prostu taką usługę może ci wykonać. Ciekawe ile to kosztuje. No nie, no chyba tam z tego co słyszałem, to w okolicach 1500. No i trzeba dać, wiesz, no. Warte każdej złotówki. Nie, no ja nie wiem, ja cen nie znam, zgaduję. No jasne. No to czekaj, bo to tu hałasy są. Piszczy dalej, czy nie? Bo ja jestem już zapięty. Nie, na razie wszystko wydaje się być. Zobacz, check engine się żaden nie świeci. O wow, no to jest No. naprawdę coś. No, nie no to... Słuchaj, są dwa złącza OBD. Jedno obsługuje całą elektronikę, tą Subaru, co pozostała, a drugim OBD jest kalinia i obsługa komputera silnika, który może programować, może wszystko robić. Ale patenty. No ale to jest, widzisz, no to jest... Przemyślane. Ale zobacz, no to wszystko jest... Nie, Nie no. możemy się jeszcze przejechać po ulicy tym autem. Ja chcę. No, zobaczcie, tak wygląda połączenie myśli japońskiej z niemiecką, tu przepływka, nawet jest napisane. Czyli mamy jednak grupę waga. Tak, mamy przepiękny swap zrobiony, czyli tak jakby wzięto najdoskonalsze nadwozie i najdoskonalszy silnik i wyszło z tego takie połączenie, zobacz jak ładnie. Kreatywne połączenie. Tak.
Ty, ale to jest fajne, naprawdę fajne połączenie. Tu Jest to naprawdę bardzo fajne połączenie. Napęd na 4 to koła? połączenie. To Napęd na połączenie to 4 ono jest bardzo fajne. No ale też te Nie bokse... no, zobacz, to jest taki specjalista w Mielcu, który wykonuje takie słapy. I zobacz, jak to jest w ogóle, zobacz. To jest genialnie Ale zrobione. zobacz, jak to jest w ogóle tak prawie że fabryka, nie? No ja przeszedłem Taki koło trochę, otwartej wiesz, maski i nie zauważyłem. No, to nie jest taki Pakistan Edition, tylko taki, wiesz, zobacz jak to jest ładnie. Pan porobił takie mocowanko na przykład do klimatyzacji, on ma klimatyzację, zobacz tutaj, Aha. taki halterek, no, zobacz, żeby tak utrzymać, wiesz, też interwarmer został. Aha. Interwarmer jest bardzo ważną rzeczą w takim samochodzie. No tam, wiesz, Zarobiste. no i on, wiesz, normalnie ma OBD wyprowadzone, cała... A to poczekaj, tak zadam. Te seryjne silniki diesla, to one są jakieś słabe, że ktoś taką To specjalizację chyba ma? jest najgorszy silnik świata w ogóle, tak O ogólnie. kurde. Ten Boxer diesel to chyba jest najgorszy silnik świata, jaki w ogóle może być, no. Ty, ale jaki przeskok z najgorszego do najlepszego. No i to widzisz, no, jakby Co myślisz ogólnie o tym paliwie E10? lać. Lać. Jedno, co jest źle, w Niemczech możesz kupić paliwo E10 taniej, E5 drożej. Masz wybór. Czy jest wybór? Wybór. Możesz przyłożyć rękę do tej ekologii jakiejś. Przy czym ekologia jest, od razu jeszcze raz mówię, może ktoś nie będzie odcinka kolejnego oglądał. Polega na tym, że obsiane kukurydzą pola pochłaniają CO2 żeby tej kukurydzy nie marnować, no to generalnie z niej robi się spirytus, który dodaje się do benzyny, ale niestety spirytus ma znacznie gorszą, jest mniej kaloryczny, czyli generalnie samochód musi go palić więcej, więc summa summarum to chyba się gdzieś tam nie spina. Szwedzi się z tego wycofali 1 stycznia 2024, a myśmy 1 stycznia to wprowadzili, co wskazuje jaka bezwładność decyzyjna jest po No stronie dobra. ludzi, którzy to wprowadzają. Chcesz z tego skorzystać? Znaczy, tak, to jest sytuacja taka, że Powiedz, co to w ogóle jest. no to mamy termometr, to jest termometr zewnętrzny do smażenia steków, ale zamontujemy go, on ma bardzo fajną sondę, zaraz pokażę, zamontujemy go na wyjściu z turbo. O. To jest parametr, który właściwie nie jest mierzony żadnym czujnikiem, Czyli dowiemy się, ile ten kuler zbija. ile zbija kuler i tak naprawdę jakie piekło wychodzi z turbo. I jeszcze parę fajnych doświadczeń. No zobaczymy te proste modyfikacje do lotu w zakresie usuwania elementów i dodawania nieznacznych. Także zobaczymy, czy to rzeczywiście jest taki game changer, usunięcie tej kratki śniegowej. No bo moim zdaniem, jeżeli mamy, tak sobie pomyślałem teraz, jeżeli mamy tak mocno wymaksowany soft, że ten samochód już nie przyjmuje nic, a powtarzalność jest tego typu, nie? No tam zobaczymy, znaczy to są akurat różne softy, to ja może trochę błąd wprowadzam, ale powiedzmy, że 290 koni, zależnie jakbyśmy to No raz było próbowali. 290, no. O tu, ale to weźmy, to ja bym 420 newtonów i 286 koni bym uznał za wartość taką maksymalną do uzyskania. 300 żeśmy nie przekroczyli. Wszystkie inne próby powodowały, że ten samochód gdzieś się odcinał na jakieś inne miejsce, już po prostu nie przegryza tego. Także tłumaczę cioci jeszcze raz. Lalu. Tak, ręka owłosiona tu, tak? Tu masz te zgięcie nadgarstka, więc ono... Jedna szkoła falenicka mówi, że tu się ma opierać na kierownicy, o tak, ale masz tu możliwość, tak wiesz, jak jest na przykład stoisz w korku, nie? To tu se stoisz, tu poddenerwowanie okazujesz, nie? Jedź, kurwa, rozumiesz? No bardziej zielony nie będzie, no. Wiesz, tu wiesz, pozycja jest tak, patrz, nieledwie wygięta, tak jakby, wiesz, tyłek w tą stronę, a ty odchylasz się w tą, tak, że jak ktoś za tobą jedzie, to musi widzieć całą twoją głowę, pomiędzy zagłówkami. Rozumiesz to? No ale czujesz to czy nie? Chyba nie No sklej typa, no patrz. Nie mogę mieć BMW. Patrz, nie, no zobacz, teraz patrz na to. Bulowa musi być, albo jakiś inny tam Rolex. Łańcuch. Nie, sikor. No. I patrz, i tu kąt 90 stopni. Pamiętaj, do biegów, o. Nie? I wiesz, i chyba, że masz automata, no to nie, no to trudno, tak? No ale to jest, i to jest właściwa pozycja wygodna, nie? No i tutaj głowę po prostu odginasz, no i wiesz, no. Jesteś teraz gotowy na przyjęcie wyzwań w tym wozie. Kąsasz intrygę? A ludzie kupują zawsze kombi, nie? W sumie nie potrzebują kombi, tak wożą powietrze, jeżdżą tylko w jedną osobę do pracy, ale może kiedyś będzie jechał po szafę do Ikei, Tak. to wtedy mu się przyda. No racja.
i całe życie jeździ brzydkim samochodem, dlatego tylko, żeby tą szafę uszczęśliwić. No, ale to nieważne. Klient Audi ma A4 B9, no i tam 2-litrowego diesla, nie? I on mówi, że on tak właściwie to chciałby troszkę więcej mocy, on sobie tak do spokojnej jazdy, nie? Bo on tak sobie jeździ tego, no i najbardziej co mu przeszkadza w tym wszystkim, to ogranicznik prędkości, że mu tylko 255 na godzinę wóz jedzie. 2-litrowy dieselek, wiesz. Pan sobie nim spokojnie 250 na godzinę jedzie. Pomogłaś panu? No powiedziałem, no że nie, no to ja to mówię, no to niech ktoś lepszy to zrobi, no. Przecież my to nie da rady. 250 na godzinę. Mówię, ile by pan chciał jechać? No tak pod 300. No to może Porsche 911 Turbo. Dobra rada. No jakim samochodem można jechać 300 na godzinę? Są takie samochody w ogóle na świecie? A i takie Jest taka drogi? grupa osób, co lubi tak szybko. Ale jeździć. gdzie? Medycyna jest bezradna. Słuchajcie, a to jest taki silnik, który rzeczywiście jest fajny i spoko się nim jeździ, ale tak 160, 170. Zrobisz mu jeszcze 20 koni więcej, on będzie doganiał temperaturę spalin. I to nie ma chuja, to nie da rady, nie? Żeby to, no to jak może spokojnie sobie jedzie tam. A przy 250, bo ostatnio mierzyłem odrywa się samolot, ten Wizz Air. Airbus 380, tak 240, Jak ty 260. to zmierzyłeś? No telefonem. A, okej. Ja próbowałem dragiem zmierzyć Ale samolot. przy oknie jak trzymasz, no to jeszcze... No nie, właśnie nie złapał mi GPS-a. Nie, no iPhone złapał, sobie aplikacja Speed ten i tak czujesz, że to ten moment, te 260 się odrywa. Wow, No. grubo. Dodatkowe 50 koni można uzyskać taką, usuwając jakąś kratkę śniegową z filtra powietrza. to słyszałem, no. No to 50 koni zawsze się schylimy po 50 No. koni. I taki plasticzek się zakłada na ten chwyt powietrza i on też uwalnia dodatkowe 50 koni, także... Czyli zniweluje o tyle, co twoja hamownia zaniża. Tak jak już mówiłem, pożyczyliśmy tą kratkę. Tu jest ten słynny plastik, ten się kupuje i się go zaślepia tą część. Aha. Tu leci powietrze, no i tędy, tu jest wycięte ta część kratki i to podobno jest, no to jest jakaś, po prostu no, należy się spodziewać naprawdę niewiarygodnych przyrostów mocy. Podobno jest taka wielkie pokłady mocy drzemią w tym elemencie. Pokazuję i objaśniam. To jest ten element, w którym tkwią pokłady mocy. Wszyscy twierdzą, że wyjęcie tej kratki uwalnia dodatkowe moce, no i chcielibyśmy to, sprawdźmy to teraz. To jakaś słynna kratka śniegowa, w której, że to... I to są moce uwolnione. Odblokowałeś auto. Tak, odblokowałeś kolejny level, nie? No i zobaczymy to. No działa albo nie działa, no tak jak to u nas, no. Na razie było 286. Chciałbym też, żeby, wiesz, jeden koń nie zrobi nam tu tego, bo nie jesteśmy w stanie aż takiej powtarzalności wygenerować. Wiesz, ciutkę inaczej tam się zareaguje turbo, a to już się przekłada na jakieś tam... Czy jak wypluje, nie wiem, 295, to można mówić o przyroście. 295, tak, to wtedy można mówić o przyroście, tak, albo w ogóle jakieś takie no, drastyczne przebiegi. No zobaczymy, co daje, tak. Filtr powietrza mamy czysty, oryginalny, Ten sam, co był wcześniej. tak, papierowy. Jest jakaś taka restrykcyjna dość, ja wiem. Przy okazji wiem, patrzymy na tą kratkę śniegową. No właśnie, bo mamy to założone. Nie, wyjęte. No, w sumie tak, sorry, wyjęte. 4 konie. Nie, to wartość pomijalna, wiesz, na moje oko. To jest pomijalna wartość, zobacz, tutaj troszeńkę, widzisz? Tutaj. Widzisz to miejsce? Widzę. Bo nic tak mnie nie kręci jak te dodatki do paliw. Patrz co mam, czysty eter. O, brzmi No, poważnie. i eter, tylko muszę jakby przemyśleć, jak sporządzić dawkę. Ale mówicie, eter to jest coś nad wyraz. To normalnie modelarnia, czasy, wiesz, silniczki te takie modelarskie właśnie chodzą na eterze. Eter ma bardzo dużo tlenu w sobie, czyli tak jakby robi to, co robi turbo. Dostarcza tlenu do spalania. No tak. Spalając się wydziela dodatkowy tlen. No i tego tlenu zacząłem czytać jest 33%. Czyli, a na przykład takie paliwo, które żeśmy na przykład sportowe, czy tam no takie dopuszczono maksymalnie jest 3,69%, 3,7% jest maksimum. Czyli trzeba wyjść grubo ponad tą wartość i spodziewać się jakichś efektów. To skoro ktoś każe ograniczać tą ilość, to znaczy, że tam tkwi moc. No i to będziemy próbować się tam mniej więcej strzelić w ten. Bierzemy kolanko. Które bierzemy? No to aluminiowe. Nie, bo mamy takie, dwa są aluminiowe. No ale to jest ładne. To chcesz ładne, dobra, masz ładne. I pokaż, bo to taka różnica jest, nie? Diferenca. Tu się gdzieś tam... Różnią. No, ale to pasuje plug and play, więc zaraz zobaczymy. Ono mieszka tu. Więc, tylko wiesz, tu jest trochę Jeszcze ciepło. trochę ciepło, żeśmy nagrzali. To w 1.8 turbo też jest taki myk, że się zakłada jakiś silikon zamiast seryjnej części. Wiesz, tylko tutaj jeszcze też oczywiście jest ten nie błąd poznawczy, tylko
jest takie coś, że to jest najmniejsze turbo, więc być może powiększanie tych średnic przynosi efekt, ale przy tej dużej turbinie. No tak, co Więc dzisiaj wiesz, sprawdzimy. Dzisiaj jeszcze nie zapadnie wyrok na sali. No w sensie, wiesz, czy to coś da przy tej małej Być może turbinie. jak jest małe turbo, ten może być jeszcze ciągle wystarczający, tylko to kolanko, niezależnie od turbiny, jest zawsze takie samo. Wszystkie 3 rodzaje turbosprężarki mają tą samą. Ciekawe rozwiązanie. Znaczy wiesz, no też uproszczenie produkcyjne, nie? Żeby nie robić tego za dużo. Nie wierzę, że to jeździ. Co się tak przychylasz? Nie było wypadku, to była kulanka tylko. Jak to wygląda z A nie, gdzieś, nie, no normalnie, no. Wiesz, bo ale co cię tak śmieszy? Przecież tu się nic nie dzieje, przecież zobacz, nawet poduszka żaden, tu nie mogło być wypadku, bo poduszka nie ten. No ja, tak. Słyszałem, jak w Poznaniu mówią, panie, jaki wypadek, zginął ktoś? Nie, czyli nie było wypadku, no. Bezwypadkowy jest samochód. Sobie pomyślałem, że trzeba jakoś się przybrać do testu paliw płynnych. Ciekawy temat. I zrobimy teraz tak. Zatankujemy paliwo referencyjne. Czyli Auchan. z Auchan, Na tłusto. do pełna. Dobrze. Tu nie było żadnego dodatku, już jeden kocioł był wyjeżdżony tego samego paliwa z Auchan. Teraz zatankujemy ten do pełna. Okej, Zrobimy test na hamowni. no rozumiem. Zobaczymy, jaka jest moc. Po czym dzisiaj będzie można to zrobić, bo dolejemy, mam taki dodatek do paliwa Millers, który podnosi jakąś tam liczbę max cetane, coś tam, jakiś max performance, coś tam, nie? Aha. Że robi jakąś dużo mocy z takiego samochodu. Dodamy tak wedle jak tego, jak instrukcja mówi. Schamujemy znowu, zobaczymy jaki jest Efekt. Oczywiście ja wiem, że to się powinno przejeździć 4 lata z tym dodatkiem i dopiero schamować, ale nie będziemy tak tego robić. Działa albo nie działa. Rozumiem. Rybka albo pipka. Wjeżdżać, jest moc albo nie ma. Tak jest. Bo ten samochód bardzo stabilnie działa, no po prostu to jest taki zwykły turbo diesel 1.8, no to po prostu jak pewnie każdy ma w domu taki samochód tego typu. Czy jest sens, czy nie ma sensu, który dodatek, które paliwo i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens. To jeszcze Ciekawe. podsumowując, dzisiaj sprawdzimy paliwo z Auchan, bo Plus będzie dodatek Millers. plus i drugi pomiar z dodatkiem, Millers. tak jest. I to na to razie będzie tyle, a jeszcze. Co nam No się to do siadamy głowy? za kierę. No. No ja, nie, no tam będziemy tankować. Tam pewnie dużo nie wejdzie. Więc tak, sprawa jest zajebiście prosta. Samochód referencyjny i teraz ich referencyjne paliwo. Okej. Samochód, wiesz, wzięliśmy zwykły, tak jak każdy ma w domu, czy tam ten, zwykły jakiś tam diesel po jakimś tam delikatnym chipie. Nie robimy tam jakichś żadnych cudów więcej. Czyli będziemy robić pomiar referencyjny. Na referencyjnym paliwie, którym jest zwykłe paliwo z Auchan. Okej. I to wszystko. Powtarzasz? To który wynik przyjmujemy za A referencyjny? jaki tam był? 121 czy 7? 127 było, no. To nazywa. Stosuj podwójną dawkę dla lepszego efektu. A dla dobrego ile się daje? Pełna miarka 50 na 50 litrów, czyli pełna miarka 50, czyli tu. Czyli daje na 50. Jest tu 50 litrów, czyli 2 lejemy dla podwójnego efektu. Dobra. Dobra? A deklarują jakieś przyrosty? Nie, no to ci napisali plus 100 koni. Nie, plus 5%. No nie. To wiesz, no to już aż tak to się nie dzieje, no to po prostu trzeba wlać podwójną dawkę dla podwójnego efektu. On ma elektryczną pompę paliwa, zostawimy go, niech pochodzi ze 10 minut. To wiesz, wymiesza się ten dodatek z paliwem i krótka piłka, jest moc albo nie ma. Dobra. 50 ml. Sprytne. No, jest podwójna dawka. Przemieszę. No tak, bo jest elektryczna pompa paliwa w zbiorniku i wiesz, i ta paliwowa, wiesz, jakby bierze z nadmiarem, tak, więc spokojnie się będzie mogło to wszystko wyrównać. Zobaczymy jaki to jest efekt.
Bez dodatku Millersa na bazie paliwa z Auchan. Nie no, dodatek to dodatek, no, dodane do paliwa, no. To wygląda jakbyś tutaj zagrał jakiegoś softa. Nie dotykałem nic. Co ty o tym myślisz? Będziesz zaskoczony, jak będzie różnica? Wow. Przecież nie dotykałem nic, nawet samochodu nie odpiąłem, nawet go nie zgasiłem. Kurde, to jest duża różnica. Nawet go nie dotknąłem. Wiesz, to zaraz zobaczymy, dlaczego tak się stało drugi raz. Pierwsze wyniki są zaskakujące, przyznasz. No. No, to ja ci pomogę, no. Sam jestem silnie zdziwiony. Ja pierdzielę. Dobra, zaraz zrobimy omówienie wykresu i... Fakt faktem, że te turbo tutaj gorzej troszkę wstaje, ale tego bym nie brał pod uwagę, bo patrzymy na moc. Wiesz, bo to jak ono wstało, to wiesz, nie do końca bym się tutaj tym się sugerował, ale generalnie no... Góra jest przepaść. Ja rozumiem, że tam trochę te turbo inaczej wstało, ale być może to rzutuje na to, że po prostu... Tym się nie sugerujemy. Nie, no praca całego układu jest inna, wiesz. No ale generalnie zobacz, 138 koni, to było 121, no to tak jak po chipie, nie? Zaraz doszło Newtona, no to nie Jest 18 no, koni niczego różnicy. nie wziął, a to... Przysięgam jak w dniu sądu ostatecznego, że generalnie tego samochodu nikt nie ruszał. Mówię, tylko wlany płyn i poszliśmy, wymieszało się i ten. Dobra, jako stary wyjadacz, co ty o tym myślisz? Tak na pierwszy rzut oka, no to... No wiesz. jeśli na przykład jest słabe to paliwo, które jest tam kupione, te z Auchan, plus ten dodatek, który ma zwiększać liczbę cetanową, czyli zdolność paliwa do samozapłonu, no i w rzeczywistości to robi, no to w rzeczywistości to zrobił, no. No. No czyli zadziałał. Czyli, no dobra, to teraz trzeba się zastanowić, co tu ma większy wpływ. Czy paliwo na dzień dobry było słabej jakości? A to już, słuchaj teraz, to już w następnym odcinku, no. Czy nawet jak paliwo będzie dobrej jakości, a dolejesz tego, to będzie znowu jeszcze lepiej? Czyli, że dodatek Znaczy działa. nie, no mi się zdaje, że to gdzieś jest, gdzieś to się kończy, nie? Gdzieś cała ta przygoda. Więc generalnie teraz trzeba wypalić kocioł ten cały, no bo jest cały, to jest na 500 km w tym samochodzie co najmniej. Trzeba wypalić to, co jest. No i wlać znowu tego zwykłego, słabego paliwa, znaczy czy tamtego, no, na którym wychodził 121 koni, ten samochód. No i bawimy się dalej, testujemy dalej, no. Rewelacja. To no, w następnym odcinku Nie, powiesz... no później przetestujemy jakąś werwę, jakiegoś BP Tak, Ultimate, tak. wszystko po kolei. Co Inny nam szkodzi? dodatek. Co nam szkodzi? To kosztuje nas tak naprawdę 15 minut, albo nawet krócej, bo nie będziemy dolewać, tylko wjechać raz na hamownię i zrobić 2 pomiary. To dasz znać, czy jak wyjeżdżałeś to paliwo, czy czułeś jakąś różnicę? Wiesz co, mi to jest ciężko, bo ja jeżdżę tyloma samochodami, że jak wsiadam, ja nie wiem, czy to lepiej, czy to gorzej, no. A wiem, o co mogę cię zapytać. Nabijemy kilka minut, chyba że nie chcesz o tym gadać. O wycieczce, którą ma zamiar zrobić. Chcesz coś zdradzić? Nie chcę gadać o wycieczce, bo to... Przynosi nieszczęście. Internet nie składa się z samych przyjaciół, jak pokazują te, no... Statystyki. Statystyki, wydarzenia. ostatnie działania, więc wiesz, nie składa się z samych przyjaciół. Dobra. Ale ja myślę, że musimy coś, Krzysztof, zrobić brawurowego. Zróbmy na tej fali loterii. Ty, ale to jest, wiesz, Nie, żarty. to o tym nie ma co rozmawiać, no bo to są jakieś sprawy, Ale on się śmieje. ja wiem, no Po oślepiaczu. Że coś tam pływa, ale... Po wodzie pływa i kaczka się nazywa, co to jest? No to lepszy przepływ jest. No. O Jezu, przepraszam. Dobry przepływ. Ale miałem tak rano dzisiaj. Przepraszam, nie, no spokojnie. Przepraszam, to Ciepło mi się południe. zrobiło. Właśnie, powinien zapytać, co się stało z tym piecem, który rozebrałem i który miałem kiedyś składać, ale pewnie nie złożyłem. Wiesz co, problem był innej natury z tym silnikiem. Nie, on poszedł, przecież to jest ten, co został sprzedany. Tak, ale dlaczego tak się stało? A, no bo on miał być do mojego Seata. Tak? Pamiętasz?
Tak. No bo wszyscy się pytali, co się z moim Seatem stało. No to już właściwie już, No zadałem niezręczne pytanie. nie, już właściwie już, wiesz co, został ukradziony mi. Po prostu. I nie ma. Nie ma, Seata, został nam silnik. i Seata nie ma i został sprzedany i trafił ten do silnik miał samochodu. być i ja w Więc związku z ktoś tym... na nim jeździ. Prawdopodobnie do ciebie. Może po tym filmie napisze albo lub zadzwoni. Także niestety takie rzeczy się zdarzają jak kradzieże samochodów. Szok. No i tutaj widzisz. Dawaj ten swój zbliżacz. Hadron. To jest ten, nie, to już jest gruz z panewek, widzisz? Drogie dzieci, zwróćcie uwagę, że w samochodzie turbo nie ma kompletnie znaczenia, skąd turbo bierze powietrze. Żadne zimne doloty przy lampie, przed lampą, obok lampy nie mają znaczenia, bo zobaczcie, to jest firma, która potrafi zrobić wyścigowy samochód. Pół Francji na tym jeździ, zobaczcie gdzie filtr. No widzę właśnie. Filtr powietrza bierze powietrze nad skrzynią. Czy ty chcesz powiedzieć, że tu chodzi o intercooler? Musi Zaraz być... wszystko powiem. Patrz, bierze powietrze tego filtra tak. nie dotkniesz, jest tak gorący. No jest. Tu jest I gorąco, dlaczego- czuję już. No, ale, tak, i patrz, powietrze, które leci teoretycznie z chłodnicy, gorące powietrze, i tak wpada tam do filtra. I ktoś, kto się zna na wozach turbo, wie jedną rzecz. Co za różnica, o jakiej temperaturze złapiemy powietrze, skoro turbo i tak ja nam je do jakiejś wartości zagrzeje, czyli na przykład do 100 stopni. I te 100 stopni dopiero wytracamy w kulerze. Do wartości jak najniższej. Więc temu jest wszystko jedno, jakiej temperatury weźmiemy powietrze, czy 20, 30, czy 50 stopni, ono i tak na końcu ma 100. No więc nie ma to sensu brać tam 30 i tak tu mamy 100. Zawsze tak będzie, że tu duże turbo... Tak. Aha. A turbo jeszcze duże, ma większe przeloty, a tak jakby, nie wiem, to wszyscy wiemy, że nawet z takiej prostej czynności, jak pompowanie roweru. No. Pompujesz sobie pompką rower, No. grzeje ci się wentyl. Tak. Grzeje się wentyl dlatego, że przetłaczasz, że te wszystkie cząsteczki tlenu, wszystkie wtłaczasz przez wąski otwór. Tu się dzieje to samo. Czyli jak jest intercooler z wąskim przepływem, no to generalnie przetłaczanie nagrzewa. Czyli dlatego duże turbo mniej grzeje, bo ma większe przekroje. Większe, a wszystko i tak finalnie musi się wytracić w intercoolerze. Czyli dobrze, myślę, że cooler jest tutaj kluczem do sukcesu. Tak. I jak widać, chwyt powietrza nie ma znaczenia. Nie chcę chwyta nawet z nad skrzyni, tam gdzie teoretycznie gdzie teoretycznie nie tego. Jest ciepło. A jeżeli jest przy powietrzu, to może jeszcze taką ciekawostkę powiem. Przypomniały się ze studiów No. melioracyjnych, że taki silnik w ciągu godziny pracy zużyje tyle powietrza, co człowiek w 70 lat życia. Serio? Tak, Co ty gadasz? tak. Wow. To tak, żeby na przykład ktoś sobie myślał, a cóż mi tam, nie? Ale jajca. No. Są takie szlaczki Aha, są. Widzę je teraz. z Popatrz w obróbki. telefon. Widzisz? No i widzisz, no. I one właściwie nie przestają być. Tu jest to miejsce, gdzie krzywka naciera. A tu jest wszystko ładnie, widzisz? To spokojnie można jeszcze eksploatować te wałki, bez żadnego problemu. Okej. Tu możemy spojrzeć jeszcze te rolki pośrednie. Zobacz, są też, to nie te wykazuje. dźwigienki, zobacz, to też one mają sporo przebiegu i ta dźwigienka kręci się po tym wałku, nie? I ona też nie wykazuje żadnych zużyć. Czyli to mit, jeżeli chodzi o te 2.0 TDI, że... Ten zespół jest on ma najtrudniej, jeśli chodzi o smarowanie, tak? Bo on jest najwyżej. I tu największe tarcie. Te tarcie jest dużo większe, krzywki o popychacz, niż pierścienia o cylinder. I to jest dosyć duże i dlatego dali te rolki i ta rolka się po prostu jeździ po tym, nie ślizga się, nie ma tarcia, tylko sobie po prostu, wiesz, obraca się. A, bo zegary. No. Ty, kupiłem sobie zegary, nie? Bo że są do 300, nie? Od Kupry. No. No i dzwonię, no i mówię, dobra, zobaczę czy działają, nie? Odczepiłem te zegary, podłączyłem te. Wyleciała tu jest immobilizer i wyleciała cała konfiguracja z tego, z ABS-u. No i te zegary, to nie jest taka, to jest bardzo trudna historia, żeby je dopisać. O. No, to da się zrobić, ale jakoś mocno skomplikowanie. No i temat jest taki, że mówię Ale kumplowi... to odpuszczasz czy nie? Nie. Mówię kumplowi, trzeba mi dopisać te zegary. A po co ci? No wie, bo są do 300. No ja mówię, no i co? A te do ilu masz? Do 260, mówię. Ty, no i nie mogę jeździć po mieście, mówię, bo teraz fotoradary są. Mówię, nie wiem o ile przekraczam, nie? No.
Muszę mieć szerszą skalę. On tak słucha. Rozumiem. Rozumiem. Zrobimy. No, także spoko, zegary do 300 muszą być. No. Człowieku, ja mam teraz ostatnio tak. Co nie zrobi... Ostatnia reklamacja. 31 grudnia 2019 roku robiłem sprintera. Pan przyjechał na reklamację. Że jest soft źle zrobiony, oni nie mogą błędu skasować. 270 000 kilometrów chłop przejeździł tym samochodem. I jest źle zrobiony soft. Ma pan, kurde, źle zrobiony soft, bo mu tak powiedzieli teraz w serwisie. Jest źle zrobione i chuj. I tu nie ma dyskusji. On wie, że jest źle, bo mu tam powiedzieli. Ja mówię, jak? Przez 7 lat się po 5 latach się zepsuł. Pan nie wie. I kolejna grupa zawodowców jest taka. Oni robili soft tutaj 1,5 roku temu i ten samochód cały czas stał. I oni teraz nim wyjechali i się zapalił check engine. I jemu powiedzieli, że to się mapy skasowały. Nie no, jest Cały w czas busu to jest. To mechanika, człowieku to bo już po prostu do prosto pożygu z tego tą garażu. robotą i z tymi klientami głupimi. Co krzyczysz? Mówię, że prosto z tego garażu pojechał do mechanika i on dzwoni, bo jest tam u mechanika i się świecą błędy. Tak. Ja mówię, jakie błędy? No mechanik nie wie, bo Bo mu nie dam chce coś. powiedzieć, ale Bo jest mu źle. mechanik nie chce powiedzieć, jakie to są błędy, ale ma te błędy. Ja mówię, I panie, no to ale jest jakie te wina błędy? softu. No on nie chciałby na razie o tych błędach mówić, ale one bezwzględnie są. I bezwzględnie jest to wina softu. Tak, to no to a czego wina? Czytałem sobie komentarze przemiłe, Tak. że samochód jest rozbity po wypadku, miał 2 rysy na dachu, bo przejechał po nim pociąg, po czym dachował, spłonął, został przewieziony na Litwę, zrobiony i sprzedany mi. No ale sobie zobacz, jakie to wszystko ładne. To nigdy, tu nie było strzału. To wszystko rozbieramy, nie widziało nigdy śrubokręta. Zobacz, tutaj te wnęki, to wszystko, zobacz. To nie widziało jakiejś ingerencji. Także wóz jest dziewiczy z tego względu. Co w nim robimy? No właśnie. Robimy w nim za dużo. Na jednych felgach nic się nie zrobi, no bo to trzeba mieć 2 komplety zawsze. Tak? Kół nigdy dość jest w takim samochodzie. Te mam krzywe, wiesz, każde z innej parafii jest. Tam jest chyba, zdaje się, od świętego Antoniego, a tamte od A jest świętej Zyty. Rity. Ryt. Od Rity, od patronki spraw beznadziejnych. Beznadziejnych. Tu kolega Krzysztof nas kiedyś wkręcił, że to święta Zyta jest od spraw beznadziejnych, a ona nie. Słucham? Modliłem się do Zyty i mi pomagała, a sprawa była beznadziejna. No, no, więc generalnie wiesz, no nie może tak być. Te felgi na 100% są krzywe, nie? Zresztą jak to w każdej wulkanizacji bywa, jest taka nawet zasada. Przywozisz 4 nowe felgi, 4 nowe opony. Panie, coś pan nawiózł. Ja mówię, ale co jest nie tak? Przecież to są krzywe te felgi. No mówię, panie, przecież nowe. Nowe? Nie takie nowe tu przywozili, były krzywe. Słuchaj, ja to kiedyś na przykład, wiesz, no nie wiem, Fiatem 126 się ścigałem, no i tam coś się dorabiało, różne takie miałem patenty, nie? No i były takie tam warsztaciki ślusarskie, tam pan miał tokareczkę, frezarkę, nie? No i ty przychodzisz do pana i mówisz, no dzień dobry, tam wiesz, z miną speszoną, żeby wiesz tutaj tego, no i mówisz, chciałbym to zrobić na 3 centymetry. Ten chłop tak popatrzył. Kolego, wyjdź teraz, przeczytaj co tam jest napisane i przyjdź i powiedz co przeczytałeś. Kurwa, no o co znowu chodzi, nie? No wracam, no patrzę, no jakiś tam zakład ślusarski, coś tam. No przychodzę, no i co młody wyczytałeś? Wiesz, tam pan pali. No mówię, no co przeczytałem? No zakład ślusarski. No, jakbyś poszedł do stolarza, to ja bym ci wtedy mógł uciąć to na 3 cm. Tu ja ci mogę na 30 mm to zrobić. No Nie, właśnie. tacy fachowcy, nie? Ludzie tak uważają, dobrzy mechanicy, że klucz dynamometryczny, jak poleży 30 sekund, nieodkręcony od tej zadanej siły, to możesz go generalnie do śmieci wyrzucić. A coś ci pokażę. Patrz, to jest klucz, który jest fabrycznie ustawiony na 110. I tam jest sprężyna w środku. I jest taki sam, to jest ta sama konstrukcja. Tak, On tylko jest nie ma regulacji. Nie ma regulacji, on jest fabrycznie ustawiony. I tego się nie wyrzuca do śmieci. A ten jak zostawisz na 30 sekund ustawiony na 110, Jak zapomnisz na przykład, zapomnisz herbatę rano, się napić. herbaty się napijesz, wracasz już generalnie. O Jezu. Patrzysz, za co potrącenie przyszło, nie? Już jesteś w plecy. Nie, no patrzysz w piątek, przy tygodniówce, patrzysz 5 dych mniej. Za co? Za kalibrację klucza. Już cię potrącili. Na ostro. Nie, teraz bym odstrzelił pierścienie. Róbmy to. Najpierw trzeba odstrzelić pierścienie. Pierścienie trzeba odstrzelić. Losuj. No to mi się zdaje, żeby dobrze odstrzelić pierścienie, to bym dał. Fajny akceptieren. Reiniger. Ja. Ja.
Dobre, zadziałało, bo widzisz, dymek poszedł. Też jeszcze. To później. To. Jak chcesz mieć dobrze odstrzelane pierścienie, musisz lać. Kurwa, jakiś inny kolor, czy mi się zdaje? Na ostro się kręci. Forte! Stary, to majątek kosztuje, nie rób tego. Kurwa, tym się odstrzela pierścienie. A jak odstrzelę pierścień teraz. Dobra, leję tam. Kurwa, jakie brzydkie. To naftalina, nafta. Dobra, chuj tam. Tego glutensona. Dawaj, Czy na razie odstrzelamy? odstrzelamy To pierścienie. odstrzelamy, żeby nie dobra, pomieszać poszły, zbytnio. czyli poszły 3 półkanki, znaczy 2 teki poszły, jedno forte. Ręka, to taki as z rękawa? To jest na pewno as z rękawa. Że zadziałało, no to słuchaj, bo jest tak, że jedna półkanka ma być przez 15 minut, a druga do 3000. Czyli 3000 trzymamy przez 15 minut. Tak bym to widział. Żeby odstrzeliło... Nie, no to będziemy odstrzelać pierścienie, będzie słuchać jak one puszczają. To nie zamykać klapy. No, nie wiem, chyba nie. A trochę. Do 3000. A my w tym czasie pójdziemy zapalić cygaro. Odstrzelą pierścienie, Falowanie ustanie. stanie. Ja chcę powiedzieć, że oni nie żartowali, naprawdę minęło 15 minut. Powtarzamy. Pusta zrzucił. Odstrzeliło. A nie odstrzeliło. Kilka koni odstrzeliło. No mówię, że odstrzeliło parę koni. Nie tam. Nie jest źle, odcinka się przesunęła. Nie jest źle. Jak widzisz, odstrzeliło za bardzo. Odstrzeliło jak Karyna na sobotę. Pij pierwszy. Patrz. O, ale O. Miał. Nie będzie w ogóle słychać dźwięku silnika przez to. Stawiam, że w zimę mogłoby utrudniać rozruch. No ale to z liny pójdzie. Ale z drugiej. Co? No daj na pamiątkę. Czekaj, możemy jeszcze coś tam, kurczę, możemy jeszcze coś tu wlał. A odpal go, zobaczymy, czy inaczej chodzi. No musi chodzić inaczej, no przecież to jest jakbyś mąki ziemniaczanej nasypał do pieca. To chyba będzie antyreklama tego preparatu. Dobrze jest. Prawie nie odpalił. Mówiłem, że rozrusznik. Co? Mówię, że prawie nie odpalił. A pomyśl, Przerzucił. co by się stało, jakbyśmy 2 wlali, nie przyrzuciłby. Musielibyśmy to palić z drugiej liny. W sumie to nam 4 Nm i 3 konie żeśmy stracili. Czyli tak jak wszyscy mówią, co używają półkanek, no ja nie zauważyłem, że przeszkodziło. Używam i jest wszystko dobrze. No to tu właściwie mała jest utrata, jakby, Można powiedzieć, że że jest super. jest super. Oczywiście, że super! Jakoś super mocno nie szkodzi. Nie, mocno nie szkodzi. Poprawia się też niezbyt. No, czyli jak trzeba. Za 500 poszło tej chemii. Szkodę całkowitą żeśmy zrobili. Nie, damy Seatowi trochę odpocząć, żeby tam emocje opadły, bo wielu musiało się zmierzyć z nieubłagalnymi prawami fizyki i nie mógł tego przetrawić. Że fizyka jednak no, jest nieubłagana i nie poddaje się prostym teoriom. No ale chłopski rozum to wiesz, no, wiele ludzi po prostu uważa, że chłopski rozum kroczy przed fizyką, no ale no, niestety tak nie zawsze jest. No ale to nieważne, to nie będziemy o tym. Czyli dzisiaj proza Dzisiaj życia. proza życia. To ja chciałem właśnie, żeby wrócimy do dawnych nagrań, czyli taki klasyczny samochód widza. Tak? Tak, to jest nasz widz, który nas lubi. Ma 4-letniego syna, którego kazał pozdrowić. Więc pozdrawiam. Pozdrawiamy. I co dalej? I dalej jest tak, że no przyprowadził nam na modyfikację taki piękny samochód. Co to za auto? Jakie Maserati?
Quattroporta? Maserati. Maserati, kurde no. Maserati. 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 A wiesz jak się mówi Nismo? Nismo czy Nismo? A ja nie wiem, to trzeba Kuby zapytać. On wymyślił Nissan, no to trzeba by go zapytać. No dobra. Cóż to za model Maserati? To jest Maserati Ghibli. Model produkowany od 2013 roku. Są ludzie, którzy też napisali, że oni kupili sobie regenerowane turbo, wstaje im jak pojebane, jest dobrze. To ja mogę odpowiedzieć jak wróż Maciej. Ja się ogromnie cieszę, że się tak zdarzyło, nie? No i to jest naprawdę, to miód na moje serce, że oni mają dobre sprężarki. Tylko postawcie się w mojej sytuacji. Ja nie mogę takich rzeczy montować, bo mi na sercu leży, że samochód, który wychodzi ode mnie, my żeśmy zrobili ten samochód, on musi chodzić najlepiej jak się da. Czyli, a jak źle grają, to muszę powiedzieć, kto fałszuje. No i wiesz, ja po prostu nie mogę sobie pozwolić na takie coś. Ja rozumiem, że dużo warsztatów, które nie mają hamowni, nie zajmują się tym, tak? Przyjeżdża samochód na lawecie z ukręconym turbo, wszystko zalane olejem w diabły i w ogóle. Wykręcą to turbo, wypłuczą benzyną ten intercooler, odpalą ten samochód, kolejność inna, przykręcą to turbo regenerowane i ten samochód pojedzie, zjedzie z oczu i jest spoko, nie? Tylko, że on nie działa tak, jak ja bym sobie tego życzył. Moje usługi i moja tutaj jest skierowana do ludzi, którzy jakoś w miarę świadomie się motoryzacją posługują. I dla mnie diesel, jak który nie jedzie z dołu, to szmata, dla mnie to jest, wiesz, dla mnie ktoś mi tam pisze, a co ty tam pierdolisz za głupoty? Ja przy 2200 obrotów mam już 0,8 bara, a finalnie dmucha mi 2 bary przy 4000. Czy dmucha tam, gdzie się nie odwiedza. No wyobraź sobie, że jedziesz sobie jakimś takim mało popularnym samochodem BMW E60 i na przykład gdzieś tam z rodziną i będziesz dokręcał tego diesla do 4400? Jak jakiś opętaniec na każdym biegu? No bez sensu, ten samochód ma jechać z dołu, ma być... No właśnie, to jest diesel. Minimalnie powyżej wolnych obrotów ma być już boost, a nie... To wracając może... No i sprężarki benzynowe. No właśnie. Hybrydowe sprężarki To benzynowe. chciałem powiedzieć, wracając do tego, Działają. że ktoś powiedział, że ma hybrydę i mu działa. Trzeba rozróżnić, są różne te. Nie, no ja, wiesz, no to... Tu chodzi o turbosprężarki W momencie, ze w którym- zmienną geometrią. W momencie, w którym ja mówię o dieslu, a ktoś mi przytacza, że ma w benzynie i mu działa, no to pomylenie pojęć, no to jest nieumiejętność czytania tekstu. No, rozumienie ze słuchu, no to też rzadko spotykana cecha u niektórych ludzi. Już dużo ludzi nie rozumie ze słuchu. Czyli zrobienie sobie hybrydy w benzynie to nie jest faux pas. Nie o to chodziło w Znaczy, ostatnim odcinku. znaczy, ja jestem zdania, to nie jest taki zupełnie przypadek wielkość sprężarek, nie? To nie można tak sobie zrobić, że do dowolnie małej obudowy włożyć dowolnie duży wiatrak, byle tokarzowi wystarczyło mięsa, nie? No. Przecież, a po drugie, ja mam duże zastrzeżenia co do geometrii tych wirników 6+6, 7+7, 11-łopatkowych, takich innych. Wszyscy tam się prześcigają w konstrukcji tych wirników. Nie wirników, tylko kół kompresji. No i generalnie się okazuje, że to minimalnie powiększyć można, tak? Bo ta sama sprężarka potrafiła w niektórych modelach wychodzić taka. Gdzieś to można zmodyfikować, ale to jest naprawdę... Trzeba było zrobić kilka tych sprężarek i zobaczyć, która działa. Bo w pewnym momencie, wiesz, no w tej obudowie nie zmieści się ta ilość powietrza, prędkość powietrza przekroczy jakąś tam wartość, a po drugie, w większości przypadków gwoździem programu jest strona wydechowa, która jest po prostu, no nie wiem, tak kolokwialnie mówiąc, za ciasna. I po prostu przez nią nie przejdzie więcej spalin niż... zwiększasz tamtą stronę zimną, która może naprodukować więcej, ale więcej silnik się nie opróżnia ze spalin, bo ma za małe średnice. No i Za to mała tak. strona ciepła. Dobra, co mamy? Słuchaj, właśnie, przejdźmy. samochód jest z seryjnym softem, czyli tak jak przyszedł wtedy, co go dostałem. Z tego co pamiętam 125 koni i dosyć To późno... nie, 125 koni to już było po... Tak, coś tam zaraz przywrócimy sobie. Zaraz popatrzymy w historię. Tak? No i zobaczymy, czy te moje działania dały jakiś efekt, czy nie. No mi się wydaje, że powinny. Czy ta sprężarka regenerowana fabrycznie przez Garretta jest dużo gorsza, czy może jest tak samo zła jak tamta, a może jest trochę lepsza. Schamujmy, zobaczmy. Drugi test po sofcie. Dobra. Co ten Brzmi samochód bardzo robi. dobrze. I wydaje mi się, że to już będzie po prostu koniec na ten temat, no bo to już nic nie ma do powiedzenia. Nie no, ale Następny odcinek będzie dehybrydyzacja BMW 60 wspomnianego.
Czy jest Dobre. samochód zrobiony, jest doskonale zrobionym tuningiem, jest zrobiony soft, jest turbohybrydowe w dieslu, jest prosta rura, wyłączony EGR. To wszystko wrócimy do serii, zobaczymy, czy ten samochód będzie dużo szybciej jechał od tego tuningowanego, czy tak samo źle. Piszą, że jak zdajesz Smara RP, to wtedy te kąty się w ogóle nie Tak, zgadzają. i wtedy Rozjeżdżają jest- ci się kąty jak zbieżność I w wchodzi jak Polonezie. w masło. No. Więc nie róbcie tego. Nie no, zróbmy na ten czerwony. Minimalnie. Tak tyle o ile. Zawsze mi się przypomina ten, jak zapomniałem przedmuchać tych otworów. Otworów. No. A zdarzyło się, Peugeocie. że pękł blok? No tak, no to przecież pękł ten blok. Że płyn był w Nie, środku wlałem samochodu. płynu i tak nie mogłem znaleźć skąd cieknie. Tak mówię, kurczę, skąd to może cieknąć? Czego ja tu nie włożyłem? Wszystko jest wyremontowane. No. Jakieś uszczelki nie poszło? Mówię, jeszcze czy uszczelka co? jakaś nie poszła. Skąd to leci? Jest spod kolektora czy coś? Ja potem patrzę rysa na bloku. Rysa na szkle. Puśćmy ten. Wiesz co, a podgłówki? Tu? Tu nie? Tu tak oni? Dobrze, Tak dobrze. troszeczkę? Dobrze. No już tam powrzucałeś? No niektóre tak. Jakoś tak zamaszyście. Nie, no tutaj dobrze, żeby było, bo to będzie, tutaj idzie bezpośrednie. Posmarowałeś? Też nie. No to Nie. no wrzucasz nieposmarowane, no to kurwa. Bo to było tylko takie przymierzenie. Weź mi tutaj tego. No delikatnie. To już się naskładałeś tych silników, nie? To już ty z pamięci Tak. powinieneś robić, Tak, nie? tak. Już z tyloma ludźmi żeś naskładał tych piecy, że to kurde, teraz to już tylko Jak ktoś czegoś nie wie, to dzwoń do Karola, jak nie? złożyć. O 12 w nocy. Słuchaj, jak się tam... Została mi jakaś Płaszcz podkładka. czerwony smar pod śruby? No zależy. Co tak jakoś obficie smarujesz? Czy to jeszcze na tamten silnik ma nas? Jeszcze... A właśnie, bo jeszcze jedno pytanie. Mamy takiego diesla do złożenia. O! Może by ten, leży tutaj... Ja jakiegoś kiedyś rozkładałem, ale to się Tak, no to myśmy go złożyli, ten silnik, on miał iść do mojego Seata. Właśnie, bo tutaj należałoby powiedzieć, bo Seat Diesel został ukradziony. Biały został. No wiem, właśnie dużo Biały osób jest działany. pomyliło. Nie, bo pomyłka w Seatach, nie ma nic gorszego niż pomylić Seaty. Też mi się zdarzyło. Wziąłem kluczyki od diesla i nie mogłem benzyny odpalić. No A to potem tak. jak zamienił, to zadziałało. To po prostu czasami są takie sytuacje, że się że się myli Seaty, ale nie, no tamten został. W ogóle te samochody miały ustawienie takie, można oczywiście to robić, tylko my jedziemy tym samochodem pierwszy raz, bazujemy na moich takich doświadczeniach jakichkolwiek. Te samochody mają mieć do splittera takie 70 mm. O, wysoko. No. No, wysoko, niewysoko, ale dalsze obniżanie tego samochodu powoduje problem z geometrią, że na przykład tutaj ktoś jeździł na strasznej glebie i półosie dotykają stabilizatora. Wow. Ktoś po prostu przekroczył warunki graniczne regulacji, to jest źle. Ludziom się wydaje, że wyścigowy samochód tym niżej, tym lepiej, ale to jest nieprawda. On ma mieć swój nastaw, wtedy pracuje dobrze zawieszenie. I mam taką rurkę, ona ma przejść pod splitterem. To jest 80. No tutaj tu nie mamy przepisów żadnych. O Jezu, jak to wszystko powiedzieć? Powoli To i jest- spokojnie. Te samochody jeżdżą w tak zwanym Balance of Performance, BOP. I w nim jest określone, co ma wejść pod samochód. I na przykład na tych wyścigach we Włoszech, których byłem w TCR Series, no to generalnie przychodzi pan techniczny i ma takie coś jak wałek do malowania. I wsuwa pod splitter. Nie, no albo wchodzi, albo nie wchodzi. I już. Jak nie wchodzi, to dziękuję panu, to jest... Pan już nie jeździ. No nie, no jesteś niezgodny z regulaminem, tak? Okej. A powinieneś być. Więc my sobie tutaj, wiesz, Ustawiacie to. staram się to ustawić z obu stron tak samo, jakby było mniej więcej. Weź, patrz na dół, nie na górę. Nie nalewasz nigdy oleju? Na dół się patrzy. Czy nie leci pod wóz? Nie, no przecież zawsze tak. Ja tak kiedyś, moja najlepsza wymiana oleju to wlałem 15 litrów do Forda Escorta. A to ja do Forda Pumy. Leję. Mówię, kurde, coś... Ile tu ma tą miskę olejową, Pojemny nie? wóz. Jedną czwórkę, drugą. No mówię, trzecią? I tak patrzę na buty. Mówię, nie, już chyba nie trzeba trzeciej. To i tak mało. Jak tam przy ciężarówkach robiłem, to chłopy zapinają pistolet, włącza i się leje. Wyciąga bagnet, suchy. Leje. Wyciąga, suchy. Coś jest nie tak. to na- A pod spodem wada podstawiona i odbiera. I 60 litrów czy 70. Ale na Ukrainie nie ma w ogóle przeglądów.
Nie ma w ogóle? Nie. Bo to jest tak wysoce skorumpowany kraj, że to i tak bez sensu. To u nas tak samo powinni to zrobić. Takie masz zdanie na temat tej instytucji? No ale nie, ale pomyśl na logikę. Po co te przeglądy, skoro i tak wszyscy je przechodzą? No tak. No w sumie To co przeglądamy? no kasa przynajmniej się kręci, tak? No kto, że ktoś ten Stówka od dowód przeglądu. otworzy i go zamknie i to jest ten przegląd, no to wiesz, nie, ja rozumiem, tylko jakby na Ukrainie sobie pomyśleli, że oni i tak już nie dadzą rady sobie z tymi ludźmi i nie ma sensu, żeby ta instytucja istniała. System jest zbyt dziurawy. Tak, bo to tak czy inaczej. Co kombinujecie, smoluchy? Cześć, Kupcio. Tu wyszło jeszcze jedno takie zmartwienie. No. Pasek, kurwa, wiatraki pierdolnęły ten pasek i podejrzewam, że za jakieś 20, 30, może 50 tysięcy kilometrów może to się bardziej rozstrzępić. Więc musicie mieć to na uwadze i go bacznie obserwować Codziennie. codziennie. Przed odpaleniem silnika. No i tu, no kurwa, no. Słuchasz? Codziennie masz sprawdzać pasek. O 5:30 rano. Psa wyprowadzasz i od razu patrzysz na pasek. No ładny taki nie skrupany, nie zgniły. Jedynie co to kurwa przy śrubkach, trochę podgniła się śrubka. Jedna To tak ma być. Jak to w Nissanie. No ruska blacha, no jaka ma być? Jak na ładzie Samarze blacha jest. Zaskoczyłeś mnie. Nie no, sytuacja jest następująca. Mamy samochód kategorii ekskluzywnej, który na kole trzeba zrobić, ale to jest wiesz, do złapania. Sytuacja jest następująca. Mamy samochód w stanie złym, a w samochodach w stanie złym najlepiej przeprowadzić wszystkie eksperymenty, które dotyczą samochodów złych, czyli możemy tutaj... Których się nie chce przeprowadzać w samochodach w stanie dobrym. Więc ja proponuję następującą sytuację. Do testów ulicznych on się nie nadaje, bo będzie wyjazd z kwitu. Moglibyśmy skupić uwagę policji na sobie, jadąc takim samochodem. Nie, wydaje mi się, że to jest Zbyt nieuniknione, więc on prawdopodobnie ten samochód gdzieś tutaj w tych okolicach zakończy, że tak powiem, swoją podróż ku zachodzącemu słońcu. Ale zanim to zrobimy parę interesujących eksperymentów. Wjedziemy nim na hamownię, bo to jest jedyne tego. Będziemy próbować zhamować ten wóz i zobaczymy, jakie on moce posiada i czy za pomocą szeroko dostępnej i reklamowanej szeroko w internecie i mediach społecznościowych chemii Gospodarczej. Każdy ma to w domu, więc to już jest chemia gospodarcza. Więc tak, i zobaczymy, będziemy próbować tutaj odbudować, że tak powiem, jego siły witalne. Klasycznie nic tak nie kręci jak test dodatku. Tak, czekałem I na to. na koniec zobaczymy, czy to będzie właśnie. Znowu wy miecie dodatki spółek w sklepach. Ale Tak nie, było. Sam nie wiem. No sam tak. nie wiem, bo żeśmy chyba próbowali w Twingo tym moim. Próbowaliśmy jakiś dodatek i on nic nie dał. Tak, Jako raz tak wolnostącym. było. A zobaczymy w Dieslu dużo da. Zarys sytuacji i teraz zobaczymy, czy dodatkiem tym Millers do paliwa, czy jesteśmy w stanie coś tu jeszcze wygenerować. Na to czekam. Nie, ja też, bo dużo to tam nie było. Nie, raczej nie, ale może. Kurde, ale jest wprawa już w te rzeczy. 20 lat w transporcie. Być do E10, do E5. Daje 4 oktany. Czytasz? No i tam, a reszta to nas nie interesuje. Nas interesuje ten. Motorsports and Track Day Events. No czyli To coś dla nas. coś dla nas. Nie, to jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, że ktoś jest. Jeszcze cię to dziwi. No, z Wrocławia jestem tam jeszcze. Pierwszy się nie liczy. Tomek. No to wiesz, pierwsze hamowanie mieliśmy takie mocno wychłodzone, nie? Tu na pomieszczeniu jest bardzo gorąco, ale no, ani w przebiegu, ani nigdzie nie widać, żeby to coś mogło dać. Po prostu straciliśmy 6 koni. 5. I te miejsca, w których teoretycznie mógłby dzwonić, to też ich nie bardzo widać. Słowem, seryjny soft na tamtym paliwie całkowicie dobrze, że są współgrają. 9.8 z BP robi to samo, co Auchan z dodatkiem. Tak. No to było 9.8 z Auchan, to co żeśmy przetestowali z dodatkiem i wydaje się, no przynajmniej w tym samochodzie nie ma tu żadnego tutaj Znaczenia. znaczenia. Ale skoro nie jest gorzej, No tak, czyli można stosować bez problemu. tak. Polecam. Tak.
wiecie właśnie, najtrudniej się mówi o tym, co ty znasz, co dla ciebie jest jasne, ale kiedy zadajesz taki planie laik. Na przykład ja też często mam problem, kiedy wiesz, biorę sobie kołczowego do auta i nie wiem, muszę podnieść zawias pneumatyczny, żeby to auto ruszyć. A tutaj, a co to jest? A jak to działa? To jest oczywiste, stary, po to, żeby pojechać. A nawet tłumacz, bo to po prostu jest dlatego, żeby był stens. A co to jest stens? I się zaczyna ta dyskusja, więc to jest sztuką właśnie, moim zdaniem, być na tyle profi, żeby takie proste dawać pytania błahe, być w stanie odpowiedzieć tak, żeby każdy to skumał. No i być może to jest właśnie ta siła tego, co tworzymy tam z Karolem już paru lat. No Kimi kiedyś tak fajnie powiedział, że koszula bliska sercu. Ja jestem chyba taką właśnie osobą, która jak to siedzi, która chciałaby pójść do takiego warsztatu i patrzeć temu mechanikowi przez to ramię. A dlaczego tak? No to moje auto, przyjrzeć się temu. Powiem ci, że brzydko to robisz. Ja widziałem, jak jeden robił, co to widział, jak ktoś lutował. Ale to nie ja byłem. A, To myślałem, widziałem, że że ja tylko widziałem. W życiu lutownicy w ręce nie miałem, a co nie znaczy, że nie widziałem, że ktoś mógłby to zrobić lepiej. A nie zauważyłeś, że trzeźwy jestem, dlatego mi się ręka trzęsie? No właśnie, też źle. No i dobra, no. Wygląda na to, że złapało. To co? Myję to, bo jakbyśmy tego nie wyczyścili, to prawdopodobnie wda się tutaj korozja jakaś. Zakażenie. Chociaż niby tu jest olej. Więc... ale zmyjemy, obdmuchamy, żeby jakieś tam wyeliminować opiłki czy coś. Myślałem, że będzie dzień pod znakiem takiej kowalszczyzny i brudu, a zrobiła się jakaś taka precyzyjna robota. 8 jest i 45 stopni. Jak mówił ten pan, co mi kiedyś garaż wynajmował. Jak wy żyć będziecie? Krzysiek, chodź, usiądź, powiedz mi. Ja was obserwuję od tylu lat. Jak wy żyć będziecie? Jakoś to będzie. Co już? Wstawiłeś wszystko? No składam to powoli. A udało się lutowanie? Tak, przecież nagrywałeś jak lutowałem. To był No, ale moment, ty- kiedy lutowałeś. Ja lutowałem, przepraszam, nie ty. Ty się nie zajmujesz takimi rzeczami. Ty robisz co innego tutaj. Tu w takim warsztacie to by znalazł w ogóle ten etat, jakby zatrudnił kogoś, kto by tylko te paczki rozpakowywał. To cały czas te paczki przychodzą. Nikt ich nie zamawia, a przychodzą. Jest tego tyle, że to nie będzie. Jakie jest zastrzeżenie do polskich dróg? No nie, Ty, no, słuchaj, wiesz, ale to jest, ja ci to, powiem, jest, to jest przysłowiowe polskie ja ci drogi. powiem Do jedną dziur, rzecz. Do dziur. Ja zakończyłem dyskusję na temat polskich dróg, jak było Euro 2012. Ale nie, no. Otworzono autostradę, od tego momentu, słuchaj, nie ma takiego tematu. No weź, chcesz teraz dojechać do Kłodzka. Kiedyś się jechało 2 dni. No. I trzeba było z 10 punktów. Nie, 10 punktów to mało było. W Wieluniu się 5 dostawało i gdzieś tam jeszcze za przekroczenie prędkości się jechały, wiesz, tam 40 albo 50 na godzinę i nie ubywało ci, nie? Teraz sobie wsiadasz, nie przekraczasz, wiesz, dozwolonej prędkości, czyli 240 na godzinę i jesteś na przykład w takim niewielkim mieście Wrocław. Tak. Nie no, wiesz, to chodzi o przysłowiowe polskie drogi. Nie. O dziury. Jak takie... Kiedyś być może był jakiś problem, moim zdaniem. Ja jeżdżę, znaczy ja jestem monotematyczny, ja jeżdżę do Włoch. Ja jestem zakochany we Włoszech, w Toskanii, tam po prostu tłukę. Jeżeli chodzi o jakość dróg, nie można. Ja się z tą zgadzam. Polskie drogi są bardzo dobre. I to naprawdę jest rewelacja. No dobra. Jeżeli chodzi o to. Zobacz, Dobra, ale używany samochód to musi być w dieslu. Aha. On musi się zepsuć drogo, a nie jakaś benzyna, wiesz. To musi być drogo, tam trzeba kłaść kasę, wiesz, wtryski, dwumasy, to ludzi kręci. No dobra. Kolega ma takiego znajomego, co przychodzi i tak, wiesz, akurat coś tam żeśmy jedli, jednego dnia coś jemy, nie wiem, bułki, nie? Co jecie? Bułki, o, gratuluję, ale będziecie mieć po tym sranie. No dobra, innego dnia jemy kiełbasę. Kiełbasę jecie? Odważnie, ale będziecie mieli od tego sranie. Człowieku, nie było takie, z 20 razy przychodził w ciągu pół roku, nie? Tak wiesz, że go spotykam, nie dało się jeść czegoś, po czym nie będziesz miał takiego srania zajebistego. Człowieku, po wszystkim. No oczywiście nic takiego nie następowało, nie? I to jest tak, to właśnie tak jest, nie? Może kolega borykał się z jakimiś problemami trawiennymi. Nie, to a propos tego robienia wszystkiego źle, to przypomniał mi się taki obrazek. Robił no nie wiem kto to rysował z polskich rysowników, że tam wiesz, stoją ci tam wiesz, prześmiewcy, no i tam Chrystus przeszedł po wodzie, nie? I oni tak patrzcie, nawet pływać nie umie. Tak, i słuchaj, zawiąż to i opal zapalniczką koniec. Utnij nadmiar i opal koniec. Tak bym właśnie widział. Filtr powietrza, to są płuca samochodu, i to tak wyglądają, Samochód przygotowany do softu, zobacz, filtr powietrza nie był wymieniany nigdy. O kurde. On jest biały, wiesz, ta zewnętrzna powłoka jest biała. Fizelina. Yeah. No to tak właśnie jest, to jest kurwa proza życia. Bierzesz wóz, roboty jest na 2 godziny, a generalnie czasami brak tygodnia, żeby go zrobić. Przy zachowaniu
w dalszym ciągu niskiej ceny. Zużycie tu widać na tym filtrze. No, że wypadałoby go wymienić za jakiś czas może. Na wiosnę, no, bo w zimę się mniej kurzy, to trzeba pamiętać, żeby założyć nowy filtr. Kurwa macie. To się już nie nadaje do niczego. Ale te filtry czasami posiadają dwa życia. To jest pierwsze życie nie, filtra. już zaglądałem pod spód. A to jest drugie życie. O kurwa. Nie żyje i drugiego życia też mu nie damy. O, chyba silnik był eksploatowany od początku razem z tym filtrem. Nie, to VIX. To już Raz wymieniane. wymienione. Czas na drugą wymianę. Nie, no nie, widzisz, bo to jest... To i tak, ale czekaj, bo i tak przepływkę musisz mi wydobyć. Chcesz ją wydobyć? Tak, bo trzeba ją przepłukać. Czy zobaczymy, jaka będzie reakcja bez tego filtra? Nie, bo to już nie mamy co tak, wiesz, doktoryzować, to tak, wiesz, bo to tak wiele... No trzeba te wszystkie liście wybrać, to wszystko, co tam, wiesz. Zawsze pomaga odkurzanie komory silnika przed Wiesz, te wszystkie, a takie dywaniki trzeba poodkurzać, no jak ja mam ciebie uczyć. Tu jeszcze trochę na lampie zostało. A czy ty już poodkurzałeś swoje BMW pod maską? Jesienne porządki. Nie, no i tak widzisz, i taka to kurwa jest ta proza życia, więc już chyba nie będziemy tego więcej nagrywać, bo już mnie to trochę wkurwia, bo to widzisz, robi się te wozy i robi i to tak, wiesz, każdy mówi, to nuda, zaczyna to zajmuje cały Boży dzień i teraz czekamy godzinę, aż przywiozą filtr powietrza, co do strojenia powinien być jakiś tam, czy tam do jakiegoś remapu już powinien być jakiś, no to jest, to jest filtr powietrza, to są płuca samochodu, i to tak wyglądają, Patrz, Płuca palacza. płuca palacza, kurde. No, kaszel palacza. Kaszel palacza. Kaszel palacza. Tak jest. No i to widzisz, to takie, tak właśnie wygląda proza życia. Przychodzi wóz na szybką robótkę. Tanio. I generalnie już by było dawno zrobione, ale ty się zajmujesz obsługą tego samochodu, bo ten samochód przyszedł, ale taki kurde właśnie, wiesz, nie do końca. Przepływomierz mamy drugi, zobaczymy jak to na drugim będzie działać. Coś zmienimy, no i filtr pan do śmieci.